więcej w centralnych terenach Grimsby. Mówię mniej więcej, ponieważ no nie do końca to prawda. Jeszcze można zapuścić się o wiele dalej. Jak widać, wieje totalną pustką, być może dlatego, że jest niedziela i no dostatecznie wcześnie. Mamy około 10, może 11 godziny. A więc w ogóle zacznijmy od tego, o co chodzi z tym Grimsby. No, ogólnie to jest to Great Grimsby and Cleethorpes. A dlaczego tak? No bo to jest aglomeracja, w której skład wchodzi oczywiście Grimsby, no i jeszcze Cleethorpes. Ale nie tylko. Trzeba by zaznaczyć i zauważyć, że są jeszcze pomniejsze wioseczki i miasta w okolicach, które również się zaliczają do tej aglomeracji. Takim szybkim przykładem mogłoby być Immingham, które jest na północnym zachodzie od Grimsby. Jest to malutkie miasteczko portowe. No i o co tutaj chodzi? Skąd ta nazwa w ogóle? Grim i Zby, Grimsby, tak? I skąd ta nazwa? No Grim to jest imię duńskiego rybaka, który przybył tutaj w około IX wieku i założył tą wioskę. Mówiąc duńskiego, to tak bardzo to uwspółcześniam, ponieważ oczywiście w tamtym czasie to by był wiking. Więc Grim był wikingiem, który tu przybył w IX wieku, był rybakiem, założył tą wioskę i stąd mamy nazwę Grimsby, gdzie Grim jest to od imienia, a BY, czyli by, jest pochodną słowa ze staronordyckiego byr, które oznaczało małą wieś. Więc w takim wolnym, najlepszym tłumaczeniu można by powiedzieć, że jest to wieś Grima, jak sądzę. To by był chyba taki główny deptak w Grimsby. Troszkę ludzi jest, ale nie jest jakoś szczególnie tłoczno. No i jeszcze jedna ciekawostka odnośnie w ogóle pochodnej słowa Grim. Widzicie, jest jeszcze taka opcja, że słowo Grim oznacza maska lub zamaskowany. I była to ksywka, którą przyjął sobie Bóg Odyn, przez anglosasów wymawiany Wodyn, jak się nie mylę, z literką W na początku. Tak jak wooden, trochę jak drewniany. Pojawia się to w poetyckiej Eddzie o nazwie Grimnir's Sayings. Tam właśnie Odyn przybiera ksywkę Grim w celu takim, żeby po prostu trochę być incognito pośród zwykłych śmiertelników, kiedy przemieszczał się między ludźmi. No i snuje się, że również od tego wiele miejsc w UK ma w swojej nazwie właśnie w członie takim początkowy wyraz Grim. I można wymienić kilka takich, mam tutaj kilka zapisanych. Przykładowe to takie jak Grimsbury, Grimspound, Grimsditch, Grimsby oczywiście, czy nie wiem, Grimethorpe. Jak widać, każdy z nich zawiera słowo Grim w swojej początkowej nazwie i naprawdę jest wątpliwe, żeby to się odnosiło do tego samego wikinga, rybaka, który tu przypłynął i założył tą wioskę. No jest to mało prawdopodobne, stąd osobiście bardziej się skłaniam do tej teorii, że to jest związane z tym bogiem Odynem i jego ksywką. O, całkiem ładny plac tu mają. Ja gdzieś muszę sobie na kawkę wstąpić poranną, bo jedną już wypiłem, ale jeszcze się nie dobudziłem. I wówczas będziemy dalej uderzać w różne inne miejsca. No co tu widać, niestety jest dość standardowe WK. Byłbym zdziwiony, gdyby było tutaj czysto. Więc jak już wiemy, w Grimsby, a raczej samo Grimsby, powstało mniej więcej w IX wieku z imienia wikinga Grima, prawda? Ale co było później? No właśnie
w okolicach XII wieku zamieniło się to w taki troszeczkę port. Zamieniło się to w taki troszeczkę port rybacko-handlowy. Zaczęło się rozwijać w tym kierunku i populacja tego miejsca również rosła. Niestety ta passa nie trwała długo, bo w okolicach XV wieku tutejszy port i tutejsze całe wybrzeże zaczęło się zamulać, w kontekście zabłotniać. Można by nawet to podpiąć pod pewną ciekawostkę, że Cleethorpes, które sąsiaduje z Grimsby, ma w swojej nazwie w członie pierwszym słowo Clee, które jest od słowa clay i które oznacza najzwyczajniej w świecie glinę lub błoto. No i w rezultacie tego właśnie zamulania, zagliniania, zabłotniania portu nastąpił ogromny regres, ponieważ nie mogły statki dokować do portów, przewozić ryb ani innych jakichś handlowych surowców, co doprowadziło do tego, że aż do XVIII wieku najzwyczajniej w świecie Grimsby podupadało. Jesteśmy przy Grimsby Fishing Heritage Center i zajdziemy do środka, zobaczymy co tam ciekawego znajdziemy. No dobrze, a co było dalej? Co było w XVIII wieku? A no właśnie w XVIII wieku się zmieniło tyle, że pewien akt został wprowadzany przez akt parlamentarny w 1796 roku dokładniej, który miał wspomóc pewną firmę, a raczej ją utworzyć w jakimś sensie. Nazywała się ona Grimsby Haven Company, gdzie słowo haven oznacza zatokę. I celem tego było poszerzenie, powiększenie, pogłębienie i rozszerzenie możliwości portowych w Grimsby. A po co? No chyba wiadomo, żeby podbijać świat rybami stąd eksportowanymi. Tutaj można sobie zobaczyć, ile waży taka sieć, którą muszą wciągać potencjalnie rybacy. I mówimy tu o pustej sieci, bo podejrzewam, że wypełniona rybkami jeszcze cięższa. A muszę przyznać, że troszkę to waży. Przy takich stołach sobie siadali na szybką herbatę. Ciekawe są te zabudowania. Prawdopodobnie, żeby na morzu, jak coś by tu stało, to nie wyleciało ze stołu. Gordon Ramsay na statku.
piwko. Działa? Działa. Chłopaki już piją piwko. Przepraszam, można Guinnessa? Guinnessa bym bardzo prosił. A był Guinness dostępny? Był Guinness dostępny. No dobrze, a co było dalej? Co było po tym XVIII wieku, albo mniej więcej w okolicach XVIII wieku? A no właśnie było tak, że wówczas rozwinęła się infrastruktura związana z koleją. Zaczęły od około 1848 roku jeździć i kursować pociągi, które rozwoziły cały dobytek Grimsby, mianowicie chodzi mi głównie o ryby, na tereny Londynu i na resztę Anglii. I zresztą nie tylko Anglii. O ile mi wiadomo, do 1900 roku większość, aż około 80% zapotrzebowania na ryby w całym terenie Wielkiej Brytanii był zaspokajany przez te jedno miasteczko portowe, które głównie łowiło na Oceanie Atlantyckim. To, co widzimy za mną, to nic innego jak kościół świętego Jamesa. W wolnym tłumaczeniu, jak sądzę, to by był Jakub, o dziwo. Jest to bardzo stara budowla, choć w oryginale niekoniecznie tak wyglądająca. Jak widać, tutaj mamy podpis z 1920 roku wolnomularzy, którzy prawdopodobnie brali udział w stawianiu tej konstrukcji. Niemniej jednak historycznie ona sięga mniej więcej do roku 1114. Wtedy chyba były pierwsze podwaliny takie tego budynku, który dopiero później został przekształcony i rozwinięty w coś innego, większego. Także jak widać, robi całkiem ładne wrażenie. I z tym miejscem również wiąże się dość ciekawa historia. Postaram się to zaprezentować, aczkolwiek to zależy, czy to znajdę, bo niestety nigdzie nie jest konkretnie napisane, gdzie się znajduje pewna mała istota. No więc jesteśmy już w środku w tym kościele. Dzisiaj ma się tutaj odbyć jakieś niedzielne spotkanie z jedzeniem, więc powoli rozkładają różne rzeczy tutejsi księża. Jak widać, tam mamy na górze piękne, duże organy. Ogólnie cała struktura jest pięknie zrobiona. Jest dużo ładnych witraży przedstawiających różne ikony świętych. No i oczywiście piękne słupy z łukami bardzo ładnie ociosanymi. Nie jest to aż tak duże, jak się z początku wydawało, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że jest bardzo ładnym miejscem. Tutaj mamy piękną, osobną salę, w której, jak sądzę, zbierają się na modlitwy, ale to wygląda zjawiskowo, bo kiedy tu jest ciemno w środku, to te wszystkie witraże są niezwykle pięknie podświetlone i widać na nich każde szczegóły ich kolorystyki. Mam naprawdę cichą nadzieję, że kamera to uchwyci na tyle ładnie, żeby dało się to zobaczyć. Tu u góry mamy na witrażach 4 archanioły. Jak sądzę, ten po lewej najbardziej to by był Rafael, czyli mój imiennik.
Jak słychać, dzwony już biją. Także właśnie wyszedłem już z tego kościoła świętego Jamesa. Tuż przed kościołem z przodu znajduje się taki oto posąg postawiony ku pamięci na cześć właśnie tego Grima, tego duńskiego, aczkolwiek wikinga, rybaka. Prawdopodobnie, aby go upamiętnić, tak? Trzeba by zauważyć, że bardzo istotne jest, bo pewnie widzieliście już, być może już były tego prześwity, pokazywałem wewnątrz tej świątyni grobowiec, który jest podpisany, jakoby był grobowcem właśnie tego Grima, bo taka po prostu poszła plotka. Ale w rzeczywistości podobno nie jest to jego grobowiec, był to grobowiec bohatera wikingów o imieniu Havelok, który był dańskim księciem i który przybył na te tereny, te ziemię w nie innym celu niż właśnie władanie częścią angielskich ziem. Prawdopodobnie tych ziem, które wikingowie sukcesywnie podbili po prostu. Również starałem się pokazać prześwity tego impa, czyli tego diabełka. Mianowicie, no, historia jego jest taka, że niegdyś w Lincoln, czyli w zupełnie innym mieście, były sobie dwa impy i jakiś anioł ze względu na ich grzeszną naturę chciał je zamienić w kamień. Jednego z nich zamienił, zaś drugi według legend nawrócił się najzwyczajniej w świecie, przestał czynić zło i anioł się nad nim zlitował i go puścił wolno. Niemniej jednak okazało się, że ten imp wrócił na swoje stare ścieżki i ponownie zaczął po prostu robić zło. I wówczas znalazł go ten sam anioł i zamienił w kamień, a znalazł go nigdzie indziej jak właśnie tutaj w Grimsby, w tym kościele świętego Jamesa. I w rezultacie stąd też właśnie mamy tutaj skamieniałość, która no niekoniecznie przypomina tego impa, ale tak się utarło po prostu. I której prześwit gdzieś w którymś momencie pewnie pokazałem. Więc wiemy już, że tak w połowie XIX wieku, około 1950 roku rozwinął się przemysł węglowy mocniej. Wydobywanie węgla przełożyło się na kolej, którą przewożono ryby i rozprowadzano je praktycznie wszędzie po całym UK, a zwłaszcza do Londynu. No więc co było dalej? Co takiego się stało? Już pomińmy aspekt I i II wojny światowej, ale zaraz po II wojnie światowej nastąpił malutki problem. No nie taki malutki, mianowicie tak zwane Cod Wars. Cod Wars, czyli coś w najlepszym tłumaczeniu chyba wojny dorszów albo wojny o dorsze. Chodziło głównie o to, że Islandia rościła sobie prawa do wód na północnym Atlantyku, gdzie również Brytyjczycy łowili ryby. I właśnie stamtąd ryby były głównie rozprowadzane na inne części UK. Były to 3 wojny, w których nie było żadnych zgonów ani takich sytuacji naprawdę drastycznych. Chyba tylko jeden marynarz zginął od strony Islandii i to było w wypadku, gdzie 2 statki po prostu się zderzyły, się staranowały.
Niemniej jednak ta wojenka trwała dość długo. Ona była rozłożona od około 1900 chyba, oj mogę przekłamać, około 1950 roku do około 1980, nie wiem, chyba 8 roku. Była rozłożona na przedziale około 20-30 lat. Wszystkie trzy wygrała Islandia. Przede wszystkim dlatego, że miała haka po prostu. W czasie zimnej wojny na Islandii była baza, która była w stanie wykrywać podwodne łodzie. I bardzo była ona skuteczna i przyczyniała się do obrony NATO. Tak też Islandia zagroziła, że opuści NATO, że po prostu rozwiąże swoją umowę z nimi. Pod warunkiem, no chyba że po prostu opowiedzą się po stronie Islandii i pomogą im pozyskać swoje wody terytorialne do połowu ryb. No i w rezultacie Wielka Brytania przystała na to. Powiększono wody terytorialne Islandii, jak dobrze pamiętam, o 11 nauti mil, czyli około 22 km. Niedługo później pojawiła się inicjatywa z United Nations i chyba Unii Europejskiej, coś w rodzaju European Fishery Policy, chyba tak się to nazywało. I był to dokument, który miał wyznaczać, które kraje mogą łowić, które ryby, w jakich rejonach wody i jak dużo tych ryb mogą łowić. Co miało pomóc po prostu w przezwyciężeniu problemu związanego z tym, kto ma dostęp do wód. Siadłem na takiej ławeczce i tutaj mamy właśnie omawianą rybę, czyli jest to kod. I mam zamiar ją skonsumować. Z ryby już niewiele zostało. Zaraz ruszamy dalej. Jesteśmy w Clifford. Jak już wspominałem, Clee jest od słowa clay, czyli błoto, glina, coś w tym rodzaju, taki muł. I jak widać, za każdym razem, gdy się trochę cofnie woda, pozostaje nam właśnie taki błotnawy teren, niby piasek, a jednak błoto. I czasem się zdarza, że nawet ktoś w tym ugrzęźnie i trzeba go ratować. Pewnie tego w tej chwili nie widać, ale tam na wodzie jest cały rząd wiatraków generujących energię. Tak samo ciągnie się też po tym wybrzeżu, które mniej więcej prowadzi w stronę Ul, innego miasta. Nie bezpośrednio, bo Ul by było gdzieś chyba w tamtym kierunku, a to jest taki cypel wystający lądu, na którym jest kilka miejscowości, których po prostu z nazwy nie pamiętam, nawet jakbym chciał. W każdym razie, ze względu na to, że rynek rybny nie wypalił, a przynajmniej nie w 100%, bo Cod Wars, czyli te wojny dorszowe, zakończyły dobrobyt dla Grimsby pod kątem eksportu ryb, no to musieli się zacząć interesować innymi drogami i środkami odbudowy ekonomii tego miasta. No i poszli właśnie w tą stronę, czyli w stronę odnawialnej energii. Wiatraki, biomasa i tym podobne rzeczy. Podobno generuje to dużo nowych miejsc pracy w tej okolicy, aczkolwiek to głównie dla inżynierów takich wiatraków. Inna sprawa to, że również zaczęli się rozwijać w stronę tak zwanego food processing, czyli wytwarzania różnego rodzaju jedzenia innego niż ryby. Zaczęto rozprowadzać chociażby pizze mrożone, których o dziwo się naprawdę niezwykle dużo tutaj produkuje i rozsyła się je po całym UK. Nie wiem, czy na Europę też, już na to nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć.
I oczywiście dalej pozostaje kwestia ryb. No, jak wspominałem, a może nie wspominałem, rybami dalej handlują, aczkolwiek sami już ich nie łowią, bo najlepsze łowiska na Oceanie Atlantyckim Północnym należą już teraz do Islandii po prostu. I Wielka Brytania, Grimsby przynajmniej, zamiast sama dokonywać połowu ryb najzwyczajniej w świecie, skupuje je od Islandii, po czym sprzedaje tutaj lub rozprowadza, więc sama jakość ryby jest taka sama jak była kiedyś, tylko nie jest już to bezpośrednio w rękach Imperium Brytyjskiego. Tak można by to chyba najprościej ująć. Jak sami widzicie, zapewne plaża jest dość długa. Tam widać w oddali ten pier wystający, na którego przodzie jest restauracja. Stamtąd mniej więcej zacząłem iść w tą stronę i to wcale nie jest początek plaży, bo da się jeszcze iść za niego w dal. I plaża się ciągnie dalej, aż wreszcie się tam zaczyna północna plaża, czyli North Promenade. No tutaj mamy takie skupisko kamieni. Być może zaraz tam sobie wejdę. Może jakąś ładną panoramę stąd będzie można zrobić. No i jak się domyślam, za tymi kamieniami prawdopodobnie plaża również się dalej ciągnie aż do portów, bo w tamtą stronę będą porty. Będzie właśnie Grimsby Port i będzie... Oj, bo tam są dwa obok siebie i nie pamiętam drugiego nazwy, chyba Royal Port, czyli Królewski Port. W każdym razie wątpliwe, żebym tam mógł wejść, a przynajmniej nie do Royal Port, ale do Grimsby Port być może się uda. Nie są całkiem duże. Spróbuję się tam przedostać. Troszkę fitness na dzisiaj. Wracam do samochodu. Tu mamy pozostałości zamku Ross, czyli Róży. Taki punkt widokowy, na który można sobie wejść, zrobić foteczkę. A jesteśmy ogólnie w czymś, co się nazywa, jak sądzę, Pierce Park. Jest to taki malutki park deptak, coś w tym rodzaju. Nieopodal różnych sklepów i w stronę coast, czyli wybrzeża. Bardzo ciekawe ławki tu mają po drodze. Co chwilę mijam jakieś inne modele, na przykład upamiętniające żołnierzy. Ta się ewidentnie odnosi do I wojny światowej. Zwłaszcza, że są bardzo specyficzne kwiatki pokazane, które u nich w
sensie w Wielkiej Brytanii są takim symbolem odnoszącym się do pamięci bohaterów z okresu I wojny światowej. Za chwilę pojedziemy w jeszcze inne miejsce, ale to za chwilę, także właściwie to stąd się z Wami na chwilkę żegnam. Żeby nie było, że Grimsby i Clifford mają tylko porty, ryby i plaże. No, to nie takie tylko, to aż. Ale mają też piękne jeziorka. Jesteśmy w Clifford na tak zwanym Boating Lake. Przejdę się tak bardziej wzdłuż i zrobię kilka zrzutek z tego miejsca po prostu. Jak widać, dziewczyny wypożyczyły taki rowerek wodny. I właśnie w takim celu tutaj ludzie zazwyczaj przyjeżdżają. Albo na kaczuchy, albo sobie popływać tymi rowerkami. I tak, żeby było ciekawiej, to mimo, że tutaj jest to jezioro, to zaraz za tą wydmą, za tym uniesieniem, tą górką, tam jest kawałek dalej, ile pamiętam, troszeczkę jeszcze piasku, jakieś łąki jakby i zaraz zaczyna się morze. Więc jest to wciąż gdzieś cały czas okolice wybrzeża. Tylko teraz jesteśmy już dalej na północy, jest to bardziej północne wybrzeże, północna plaża. I takie to właśnie piękne miejsce. Przepraszam. Sorry. No, udało się przejść. Obległy tam. Cześć Gąska. Dzień dobry. Warto by też nadmienić, że między Grimsby a Clifford jest taki szlak torów wzdłuż wybrzeża, wzdłuż morza po prostu i jeździ nim taka malutka ciuchcia, aktualnie zrobiona na klimat Halloween. Właśnie będzie koło nas przejeżdżać. Jest to taka malutka dodatkowa atrakcja, głównie chyba skierowana do dzieciaków, ale myślę, że nie tylko. Taki dodatkowy środek transportu, jakby ktoś chciał się przedostać szybciej z Clifford do Grimsby albo w drugą stronę. Jesteśmy teraz na daleko północnej części wybrzeża, północnej części plaży. Jak się nie mylę, to jest północna. Niemniej jednak znajduje się tutaj coś dość wyjątkowego, coś co się nazywa Bookback Beach Bench. Jest to projekt lokalnej społeczności mający na celu stworzyć taką ławkę, którą już Wam pokazuję. O.
i przy której każdy może przyjść i zostawić coś swojego, mówiąc, że tu był, oddając komuś cześć i tym podobne elementy. Jak widać, są tutaj mieszanki przeróżnych rzeczy, flag, laurek, muszelek, zawieszek różnego rodzaju. Z flagą Brytanii u góry, niestety rozerwaną, ale chociaż ta na dole jest jeszcze w całości. Bardzo ciekawy projekt. Niby tylko sterta rzeczy, ale jak widać ludzi w jakiś sposób jednoczy. No i o co tu chodzi jeszcze? Do tego miejsca, żeby dojść, jest to niezwykle proste. Od tego stawu, na którym byłem, gdzie było tak dużo łabędzi i innych jakichś tam kaczuszek, a dokładniej to tam za mną, w tamtą stronę, za tą jakby wydmą czy coś, a później krzaki i troszeczkę traw. Zwyczajnie można by było przejść bodajże tą ścieżką, w ten sposób idąc tutaj, bo to by było za tą przestrzenią mniej więcej, tam jest to jezioro. I tą ścieżką normalnie by można było tutaj dojść naprawdę szybko, ale niestety w tej chwili jest tutaj takie błoto, że jest nie sposób przejść. Doszedłem zaledwie do może 1/4 drogi i zanurzyłem się butami na tyle głęboko w błocie, że zrezygnowałem. I w tym celu, żeby tu dojść, no niestety nie ma innej opcji jak iść tamtędy daleko i okrężnie wejść na tą plażę, po czym tą plażą przyjść tutaj, gdzie teraz jesteśmy. Ale bardzo ciekawy projekcik. I jako jeszcze taka dodatkowa ciekawostka, bo przecież wspominałem, że te plaże się ciągną i są bardzo długie, w tym Grimsby i Clifford. I teraz spójrzcie w tamtą stronę. Nawet nie widać tej części plaży, na której wcześniej byłem pierwotnie. Nie widać tej restauracji, która wystawała z lądu w stronę morza. Nie widać po prostu niczego. A jest to gdzieś tam daleko w tamtym kierunku. I to nie wszystko, bo gdyby spojrzeć za mnie, to jak widać ta plaża się dalej ciągnie. I to bardzo daleko. Tam dalej, tam i jeszcze wykręca. Także ta część piaszczysta jest naprawdę duża w tym rejonie. I muszę przyznać, że ta część plaży mi się chyba nawet bardziej podoba niż tą, którą zastałem tam w tej bardziej aglomeracji miastowej. Może dlatego, że tu jest mniej ludzi, spokojniej, trochę bliżej do tej wody i nie ma takiego błota, jest bardziej taka piaszczysta. Da się tutaj z niej skorzystać w jakiś sposób. No cóż. Także w moim wypadku, jako że nie mam nic ze sobą, co mógłbym pozostawić na tej ławce, a też chciałbym tu odcisnąć swoją stopę, że tak powiem, pozostawić po sobie ślad, to moim śladem jest wideo. Wideo, które w jakimś tam stopniu uwiecznia tą ławkę. Niestety jest to pod słońce, trochę ciężko mi to kręcić. I tak też się żegnamy z tym miejscem. Tradycji musi się dopełnić. Jak już jestem gdzieś koło morza, to muszę chociaż dotknąć wody. Chodź do mnie. Ale nie po butach. Cały mokry nie muszę być. To. Się tyle nachodziłem, że mógłbym wskoczyć do tej wody. Ale musi mi pozostać dopełnienie tradycji, czyli dotykanie jej. Bo być nad morzem i nie dotknąć wody, nie można tak. Po prostu tak nie można. Także troszkę dzisiaj się przeszliśmy, pozwiedzaliśmy.
Trochę historii też liznęliśmy. Jeszcze w jedno miejsce chcę się udać i już się będę wtedy zabierał z powrotem. Aczkolwiek tak mi się dobrze siedzi na słońcu, że na razie nie pali mi się, żeby stąd iść za bardzo. Jest naprawdę fajnie dzisiaj, przyjemna pogoda. Kiedy tylko w Wielkiej Brytanii wyjdzie słońce, to ja muszę korzystać, no bo jednak to nie jest codzienna pogoda w tym kraju. Fajny pień tu jest. Ostatnim miejscem naszej dzisiejszej wizyty jest pomnik upamiętniający niedźwiedzia Wojtka, który został adoptowany w czasie II wojny światowej na Syberii przez II Polski Pułk. No, jak dobrze pamiętam, to brał udział również w walkach pod Monte Cassino. I taka ciekawostka, bo może nie każdy to wie, ale nasz kochany niedźwiadek Wojtuś w 1967, jak dobrze pamiętam, został przetransportowany tutaj na Wyspy Brytyjskie i skończył swoją służbę, pozostając w zoo w Edynburgu, gdzie po prostu odbył swoją, no jako taką emeryturę, można by rzec. Tak też tym pięknym, dość patriotycznym i zaskakującym, że znalazłem to w Grimsby i w Clifford. Tym też akcentem się z Wami żegnam. Ja oraz Wojtuś.